To jest przekrój ciągnika Lance Bulldog 20. Przekrój szkoleniowy. Bo tak szkolili mechaników i szczególnie traktorzystów, żeby cokolwiek ktoś miał jakieś pojęcie. Tu wiadomo, widać wentylator, elementy chłodnicy. Na dole poziomo żeliwny tłok. Tu widać pierścienie, pompa wtryskowa, głowica, grusza żarowa, którą się podgrzewa około 600 stopni Celsjusza, bo przy tym jest już samo zapłon powstaje oleju napędowego. Tu już nakrętki nie ma, wtryskiwacz. Tu był wtryskiwany paliwo na wolnych obrotach. Jak się dłuższy czas pracował, to trzeba było ustawić stożek, żeby tylko tutaj skierowany był, a już do pracy był rozszerzony stożek tutaj, bo dlatego, że na wolnych obrotach już tylko największa temperatura się na samym dnie gruszy żarowej się utrzymuje. Sprzęgło tu jeszcze starego typu klockowe jest. Klocki są, nie tarcze, tak jak w późniejszych wersjach Lance Bulldogi miały lub Ursusy nasze były klocki, że siłą ośrodkową jeszcze bardziej dociskały. No i też sprzęgło ciągło. Nie? Tu widać część koła pasowego, co było napęd, sieczkarnia, mocarnia. To jest przekrój skrzyni biegów, koło pośrednie napędzane jest od wału kołem zębatym. Tu na pierwszy wałek stale zazębione to było. Pierwszy wałek zawsze się kręcił. Widać tutaj ślimak i ślimacznica, wycinek zębaty układu kierowniczego. Wałek szedł pionowo pod spodem do drążka kierowniczego. Tu widać filtr powietrza był i tak strzela. Niektórzy mówią organki na to, takie płytki. Wielopłytkowy zawór jednokierunkowy. Co tutaj widać? No co tu jest? Pomost traktorzysty. Tu jest ręczny gaz, nożny gaz, hamulec, to wiadomo, sprzęgło, korki tu jest do zmiany biegów, tu był reduktor wkręcany. No siedzenie tu brakuje akurat komplet. Obudowa hamulców, znaczy piasty tylne. To jest taki prawdopodobnie, wszystko jest podobne, tylko dużo pomniejszone od Ursusa C45. Z tej strony mamy napęd paskiem klinowym od lewego koła zamachowego, napęd wentylatora. Tu się mieści bęben regulatora obrotów. Tam są dwa ciężarki i dwie sprężyny. Jedna sprężyna wysokich obrotów, krótka, i dłuższa niskich obrotów. Regulator obrotów, co tutaj jeszcze mamy. Hamulec to jest bęben i taśma hamulca ręcznego. Tutaj akurat nie ma tej dźwigni. Wiadomo, tutaj widać szczękę w wycinku w bębnie, a tu dalej widać półoś tylną zazębioną z mechanizmem różnicowym. Z kołem, tu jest widać koło talerzowe. No i z tyłu hak transportowy. Tutaj, żeby kierownicę wyciągnąć, bo się uruchamiało kierownicą, trzeba było wsadzić w koło zamachowe i uruchamiać tą kierownicą. Tu jest zapadka, żeby je wyciągnąć. To trzeba właśnie uchylić zapadkę i wyciągnąć kierownicę, włożyć wał korbowy z prawej strony, podpompować, w zależności, trzeba wyczuć silnik jak około 2-3 razy pompką i uruchamiać silnik. Uruchamiało się zawsze do tyłu, jak silnik powinien pracować, bo wiadomo, że jego się nigdy nie przełamało, wału korbowego, że wystarczy było stuknąć i on odbijał w odwrotnym kierunku już w właściwym obrotach, takie jakie powinien mieć silnik. Tu widać wałek pierwszy, był tu napęd na prądnicę, później na prądnicę i na pompę podnośnika. Sprzęgło, tu jest zaczep do sprzęgła, czasami mocarnie trzeba było wyłączyć, to trzeba wdusić sprzęgło, zahaczyć lub nawet pomagało do regulacji, było to potrzebne, takie hak
się wcisnęło, zaczepiło się i nawet przy mocarni chwilowo, żeby tam coś usunąć, jakąś awarię krótką, no to silnik trzeba byłoby zgasić, później trzeba byłoby znowu podgrzewać go, jakby ostygł. To on sobie już pracował na wolnych obrotach. No. To jest zbiornik chłodnicy, no to do chłodnicy się leje, tak? Zbiornik, tu jest olej napędowy, benzyna, olej. Olej się mieściło, był przegrodzony. Olej obiegowy i olej świeży. Obiegowy to był nazywany ten olej, który powracał z powrotem przez filtr, który się tutaj mieścił, filtr oleju i został ponownie wtłoczony przez pompkę, ale tylko na gładź cylindrową. No i tam praktycznie on został spalany już ten olej, a świeżym olejem się smarowało panewkę, łożysko lewe i prawe. I ten olej ściekał na dno karteru. No i z karteru był jako obiegowy już przez pompkę zębatą wtłaczany poprzez filtr do zbiorniczka oleju obiegowego. Tutaj jest w rurze wydechowej jest iskrosłon. Ten typ komina to się nazywa dyfuzor. Dyfuzor. Tu się każdej iskry, bo od tego ciągnika bardzo łatwo było wywołać jakiś pożar w lasach, przy młockach, przykładowo przy żniwach. Nieraz się sypnęły, nazbierały się nagar i ten nagar czasami to zawsze się tutaj wytłumiło. Chociaż do młocki się zakładało jeszcze dodatkowy kaptur, żeby nie daj Boże, żeby tam coś, jakaś iskra nie poszła w suchą słomę, bo wiadomo, jak już młocka się odbywała, to wszystko suchutka słoma była. Można było, czy wjazd do stodoły, przy zwóżce zboża, czy siana, to właśnie to było. W dalszych, nowszych typach już były te kominy proste i tam była taka spirala znowu i tam się znowu to tłumiło i te iskry były przytłaczane w sumie. No. Ale jak się nazbierało nagaru i jednak ten nagar został czasami oderwany, to jednak nie szło uniknąć to, że sypały się iskry z niego. A to jest to, co milicja sprawdzała kiedyś kijem, tak? No, milicja kiedyś sprawdzała, już był taki przepis, z początkami nie, ale jak później wiedzieli, wsadzali kija. Czy jest sito, bo traktorzyści to wyciągali, bo tu się to sito często zaklejało, a to silnik dwusuwowy. A silnik dwusuwowy miał to do siebie, że on był słabszy później, on się męczył. No, a tak miał zdrowy wydech w ten czas. No wiadomo, że to już zagrażało przepisom BHP przeciwpożarowym.